Cześć, witam Was Energik po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że powoli już wszystko będzie dobiegało do końca i niedługo większość tych materiałów będzie ponownie regularnie. No mam nadzieję już. Z tyłu zagłówek mojej produkcji, nie chwaląc się. Dzisiaj w odcinku To było grane Console Edition mam dla Was grę z właściwie początków prawie PlayStation. Jest to gra Loaded. Na początek mała historia, skąd ta gra się w ogóle wzięła i jakie ja mam z nią wspomnienia, bo to też jest, wydaje mi się, ciekawe. Otóż w latach 90., w połowie lat 90. nie było czasopisma, które byłoby poświęcone grom konsolowym. Większość informacji na temat konsolowych produkcji brało się albo od kolegów, a jedynym czasopismem, które zaczęło zamieszczać pewne informacje, był Secret Service. Tam też na 2 czy na 4 stronach były króciutkie opisy konsolowych gier na Super Nintendo, no i potem oczywiście na Sega Saturn i na PlayStation. I właśnie w takim Secret Service natknąłem się na recenzję, nawet ciężko powiedzieć, że to recenzja, to była taka wspominka, krótka taka informacja na temat właśnie gry Loaded na PlayStation. Nie pamiętam, kto to recenzję pisał, natomiast sama idea, sam pomysł mi się spodobał, ponieważ gra bardzo przypominała inne kultowe tytuły z Amigi, jak na przykład Alien Breed, czy późniejsze tytuły z PC-ta, jak na przykład Take No Prisoners, które polegało na podobnej zasadzie właściwie jak Loaded, a jeszcze sięgając dalej, no, to taką grą na przykład był kultowy Gauntlet z automatów. Muszę przyznać, że gra jakoś mi przypadła do gustu, znaczy sam ten pomysł przypadł mi do gustu i pomyślałem, że fajnie by było sobie w to kiedyś zagrać, ponieważ wtedy byłem hardkorowym PC Master Race, ponieważ na konsolę mało kogo było stać, bo ta konsola kosztowała 3 pensje chyba, o ile dobrze pamiętam, także dosyć dużo, 3 średnie pensje. Także ja byłem wtedy mocno ukierunkowany na PC Master Race, no ale tam lubiłem sobie poczytać w tym Secret Service, czym ci podludzie konsolowi, na czym, w co grają, tak? W jakie tam żenujące tytuły. Chociaż faktycznie, gdy zaczęło się pojawiać PlayStation, no to bardzo dużo tych tytułów było takich, które chciałem zagrać, a wiedziałem, że na PC raczej zagrać się nie da, bo to zazwyczaj były konsolowe ekskluzywy. I trochę później natknąłem się na... Jakoś to Loaded oczywiście przeczytałem i jakoś o tym zapomniałem, tak? Niedługo to musiało być. Kupowałem w tamtym czasie od czasu do czasu zagraniczne PC Gamery, głównie dla płyt z demami gier. I w jednym z czasopism, w jednym właśnie PC Gamerze, o ile dobrze pamiętam, ale chyba PC Gamer, na całą stronę był taki fantastyczny artwork jednego z bohaterów Loaded i reklama gry. Znalazłem ten artwork, możecie zobaczyć, jak on wygląda. Niestety nie znalazłem całego tego flyera, całej tej reklamy, ale no muszę przyznać, że ten artwork jest niesamowicie BDS-owy, taki naprawdę jest, że patrzysz na tego kolesia, już jaki to musi być w ogóle motherfucker. No i był to jeden właśnie z bohaterów Loaded, no i te wspomnienia wróciły. I w tamtym czasie były te takie przybytki rozkoszy, gdzie facet miał na przykład jakiś lokal, w środku miał 10 konsol, zazwyczaj 5 razy Sega Saturn i 5 razy PlayStation. No i mogłeś na godzinę, tam to kosztowało 5 zł czy 10, nie pamiętam, na godzinę wypożyczałeś sobie tą konsolę, znaczy siadałeś tam sobie i on ci odpalał grę, jaką chciałeś. I Loaded jest ważną grą dla mnie z 2 powodów. Po pierwsze, była to całkowicie pierwsza gra, w jaką grałem na PlayStation, bo wtedy, gdy pierwszy raz poszliśmy do tego przybytku z Piotrem, pierwsze co zachciałem, żeby mi odpalił właśnie Loaded, bo widziałem, że miał, więc chciałem pograć w to. Co ciekawe, pierwszą grą na Sega Saturn był Resident Evil 1. I to jest pierwszy powód, dla którego ta gra jest dla mnie ważna. Natomiast drugim powodem jest to, że sequel Loaded, który już pojawił się na PC-ta, który się nazywał Reloaded, był pierwszą grą, pierwszym ruskim tłokiem, jaki kupiłem. Co ciekawe, w tamtym czasie nie wiedziałem, że to są piraty. Nie mogłem tego wiedzieć, bo nigdy się jeszcze z czymś takim nie zetknąłem. Myślałem, że po prostu ktoś sprowadził z Rosji oryginalne rosyjskie gry i po prostu je sprzedawał, tak, po 3 dyszki. I pierwszą grą, którą kupiłem, który był ruski tłok, był właśnie Reloaded.
Prawdopodobnie gdybym dłużej zagrał w Loaded, Reloaded bym nie kupił, no ale tak się złożyło, że wtedy byłem po pierwszym, drugim poziomie, nie pamiętam, i spodobało mi się to no i oczywiście rzuciłem się na Reloaded, który okazał się totalnym niestety kwachem. Czym jest Loaded? Tak jak powiedziałem, jest to strzelaninka z widokiem od góry, jednakże w odróżnieniu od na przykład amigowskiego Alien Breed, tutaj zrobiono to w ten sposób, że tła są trójwymiarowe, grafika trójwymiarowa, natomiast postacie to dwuwymiarowe sprite'y. Cała reszta pozostała bez zmian, czyli cała masa atakujących nas wrogów, zbieranie kluczy, no i przez te tam chyba 10 czy 15 chyba etapów musimy przejść dalej, tak? Cały etap, zebrać wszystkie klucze, które otwierają nowe rejony i dostać się dalej. Gra, muszę przyznać, że do bólu taka schematyczna, prosta, w założeniach banalna. To jest trochę tak jak mówiłem, najwcześniej pamiętam taką grę Gauntlet, w którą grałem na automatach i tam Gauntlet był tak fajnie zrobiony, że można było nawet w 4 osoby grać. No i to polegało na tym właściwie na tym samym, tak? Czyli widok od góry, chmary wrogów, które cię atakują, no i ty jako bohater tam pokonujesz kolejnych wrogów. Aczkolwiek muszę przyznać, że Loaded broniło się paroma fajnymi pomysłami, aczkolwiek tylko na początku, bo przyznam szczerze, że długo tej gry nie chciałem kończyć, bo nie chciałem sobie psuć fajnych wspomnień. Jakoś przewidywałem, że ta gra jednak, gdy ją skończę, uznam, że ona wcale taka dobra nie jest i faktycznie. Zacznijmy od tego, że teraz robiąc ten gameplay, grę oczywiście ukończyłem, ale wtedy, gdy grałem na tych konsolach, w tych budach, doszliśmy maksymalnie z Piotrem chyba do 2. poziomu, chyba nie dalej. W grze wcielamy się w jednego z 6 psychopatów, którzy na początku uciekają z szpitala psychiatrycznego. Postacie są zróżnicowane, mamy jakąś babkę, mamy jakiegoś takiego kolesia z taką metalową szczęką i chyba mój ulubiony to jest właśnie ten, którego był artwork, który się nazywa Captain and Hands. Czyli taki kapitan piracki, który tutaj w ogóle ma te żebra na wierzchu, wielkie łapska i ma 2 obrzyny, z których strzela, no i oczywiście ma piracki kapelusz, taki jak Jack Sparrow, chociaż chyba Piraci z Karaibów byli trochę później, więc może oni się wzorowali troszkę na Loaded, produkując pierwszą część, gdzie tam oni się zamieniali w te kościotrupy, to właśnie tutaj jest połączone właśnie w tym jednym bohaterze. No i tam mamy tych 6 bohaterów, jest na przykład jeden transwestyta, który jest w takiej fioletowej koszulce. Co ciekawe, w wersji Reloaded tych bohaterów było więcej i ten właśnie transwestyta się pojawił również i to mi się zapamiętało, bo on miał dosyć śmiesznie zrobione, że zamiast cycków miał włożone takie ciężary do sztangi, tutaj 2, jakieś takie w ogóle hardkorowe rzeczy. No, także pierwsze etapy było, gdy uciekamy z tego szpitala psychiatrycznego i to muszę przyznać, było mega dobre. Widok od góry, bardzo taka gra mroczna, dodatkowo zabijając przeciwników oni nie znikali, tylko ładnie rozsmarowywali się w krwawej miazdze na podłodze. To mi się bardzo podobało. No i do tego dochodziły całkiem niezłe efekty świetlne, gdzie strzały z pistoletów rozświetlały otoczenie w niewielkim zakresie. Dzisiaj może to się wydawać prymitywne, ale wtedy robiło to wrażenie, zwłaszcza, że gra działa bardzo płynnie, tam było chyba stałe 30 klatek. Jeszcze dodatkowo, jeżeli grało się na jakiejś średnio dużym telewizorze, nie pamiętam na jakim grałem, wyglądało to naprawdę ładnie, muszę przyznać. I gra jakby przez te pierwsze poziomy, na początku grałem troszkę sam, próbując to przejść, potem dosiadł się do mnie mój kolega Piotr i gra zyskała całkowicie nowy wymiar. Widać, że jest to gra głównie projektowana pod kooperację i w trybie kooperacyjnym zyskuje o wiele więcej. Natomiast sama idea jest oczywiście prosta jak konstrukcja bata. Widzimy od góry, chodzimy i strzelamy, tak? Przez 15 poziomów niestety gra zdążyła mnie mocno zmęczyć i zauważyłem w niej potężne wady. Przede wszystkim dlatego, że przez 15 poziomów gra jest bardzo powtarzalna. I o ile te 2 pierwsze poziomy, które dzieją się w szpitalu psychiatrycznym są naprawdę mega, są świetne, to potem dostajemy kanały. Kanały są tak dobre, że aż postanowiono zrobić 2 poziomy w kanałach.
Mały disclaimer tutaj. W ogóle się zastanawiałem, dlaczego w grach deweloperzy tak chętnie umieszczają kanały. Mam wrażenie, że większość deweloperów skrycie marzy, żeby zostać kanalarzami. Oni tak po prostu przelewają te swoje pragnienia w tą grę, projektując poziomy w kanałach. Poziomy w kanałach. Czy ktoś w ogóle, któryś z deweloperów zastanawiał się, czy gracze tak lubią te poziomy w kanałach? Nigdy się nad tym nie, myślę, że większość z was nie zastanawiała, bo przechodzimy te poziomy w kanałach, ale to są chyba zazwyczaj, że są najgorsze poziomy. Ja nie pamiętam gry, żeby była, no może Metro, ale tam jest trochę inna idea, tak? Właściwie w metrze, a nie w kanałach, ale poziomy w kanałach to jest po prostu totalny kanał, tak jak poziomy na budowie, to jest po prostu no, największe lenistwo i taka... Powinno to być taka deweloperska żenada, że nie powinno się tego robić. No, moje opinie oczywiście. Także wracając, dodali 2 aż poziomy w kanałach i tam niestety zmieniono pewne rzeczy, które w mojej opinii nie wyszły za dobrze, ponieważ w pierwszych poziomach, jak i później też nie ma czegoś takiego jak respawn wrogów. Kiedy zabijesz wszystkich na planszy, to po prostu nikogo nie ma. Natomiast w kanałach dodano zombiaków, którzy non stop się respawnują i to nie trwa, nie wiem, że musisz dalej odejść, zanim się respawnują, tylko oni się respawnują w przeciągu 10 sekund, od nowa jest cała chmara wrogów. No i najbardziej wkurzające szczury, przed którymi tak naprawdę nie można uciec, które dopadają cię i podgryzają ze wszystkich stron, zaczynasz się miotać jak szalony, żeby nie pokonać. To w mojej opinii jest dosyć takie, no słabe, tak? Przeszkadzało mi też to, że przez wszystkie poziomy sama idea przejścia do kolejnego poziomu jest zawsze taka sama. Na początku zbierz 4 klucze, potem może nie zbiera się kluczy, ale idea jest ta sama. Zbierz 4 kanistry z benzyną, zbierz 4 części bomby, żeby przejść dalej. Brakowało mi czegoś takiego zróżnicowania w tej grze, bo to wszystko było właściwie na jedno kopyto. I pod koniec, wydaje mi się, że pod koniec gra wraca na prawidłowe tory, bo te wszystkie poziomy, które są kiepskie w mojej opinii, te kanały, są takie poziomy na zewnątrz, gdzie się poruszamy po jakiejś obcej planecie i strzelamy do skorpionów, to też jest bardzo, bardzo kiepskie. Natomiast najfajniejsze są te poziomy 2 pierwsze, kiedy ucieka się z tego psychiatryka i na samym końcu chyba 2 ostatnie poziomy, ponieważ strzela się tam przede wszystkim do ludzi, którzy ładnie, tak jak powiedziałem, dekorują otoczenie swoimi wnętrznościami, to jest bardzo spoko i co ciekawe, te trupy nie znikają, one są do końca gry, tam gdzie ich zabiłeś, to będą leżeć do końca gry. Fajnie to w ogóle, że zdecydowano się na taki krok. Natomiast później niestety te gry, te poziomy mocno ciągną w dół. Wydaje mi się, że gra jest po prostu, ona nie jest długa, przede wszystkim jest krótka, ale i tak wydaje mi się, że jest za długa, że zaczyna po prostu po jakimś czasie męczyć i zaczyna być to po prostu niefajne w którymś momencie. Natomiast gdybym pewnie skończył, tak jak powiedziałem, to Loaded, zagrałbym parę poziomów dalej niż to, co zagrałem te 2 pierwsze, nigdy bym tego nie kupił, bo tak naprawdę to jest, wiecie, w latach 90. to było bardzo takie znamienne, że gra zaczynała się fantastycznym poziomem, a potem było mocno średnio. Takim sztandarowym przykładem, który lubię podawać, jest Shadow of the Empire ze Star Warsów, czyli przygody Dasha Rendara, gdzie zaczyna się fenomenalnym atakiem na Hoth. Ten poziom był tak dobry, że on się aż pojawił w demie i był mega dobry, a potem już żaden z poziomów nie dorównywał temu pierwszemu, czyli to było takie uderzenie na początku, a potem to już tak... Dzisiaj wiele gier też skorzysta z tego, że aby zachęcić gracza, trzeba na samym początku pokazać coś takiego walnięcie w pysk, a potem już można sobie tak, wiecie, tak jak Hitchcock mówił, zaczyna się od uderzenia, a potem napięcie powinno rosnąć, tylko z tym napięciem to jest oczywiście różnie. Także wracając do Loaded, no z 2 powodów dla mnie gra ważna. Co ciekawe, gdy krótki jeszcze takie, bo Reloaded na pewno się nie pojawi w tej serii. Gdy kupiłem Reloaded, pamiętam, że byłem zajarany, tak, bo kurde, Loaded było świetne, to Reloaded, druga część, to musi być w ogóle mega. No i co się okazało, niestety Reloaded okazał się totalnym gniotem, niegrywalnym, znaczy sama idea została ta sama, ale czegoś tam zabrakło, coś nie poszło nie tak, nie wiem za bardzo o co poszło, ale już nie była taka dobra gra jak część pierwsza i mocno mi się to nie podobało. To co jeszcze mnie zdziwiło w Loaded, to
no po prostu żenujące cutscenki. Ja rozumiem, że to był pośrodek lat 90., że jeszcze nie umieli, że nie było technologii i tak dalej, ale niektóre z tych cutscenek, Matko Boska, to jest po prostu totalna żenada. Natomiast to, co warto jeszcze pochwalić, to bardzo fajna muzyka. Często z takim ciężkim brzmieniem, ale idealnie komponuje się z tą całą rzezią, którą robimy na ekranie. Nie jestem fanem takiej muzyki, nie słucham takiej muzyki, ale w tym wypadku akurat dobrze się to zgrywało i dobrze mi się mordowało w takt tej muzyki, która jest na płytce. Oczywiście Loaded jest ekskluzywem na konsolę, pojawił się on i na PlayStation pierwsze i na Sega Saturn. Natomiast na PC-cie z jakiegoś dziwnego powodu nie pojawiła się ta gra, pojawił się Reloaded. Oczywiście one chyba na konsolę też się pojawiły, ale to już niestety nie sprawdzałem tego. No okej, nie powiedziałem jeszcze odnośnie tej fabuły do końca, więc wcielamy się w jednego z tych psychopatów, którzy uciekają z psychiatryka i naszym celem jest opuszczenie całej planety i przez te wszystkie poziomy staramy się z tej planety, która się nazywa Raulf. Co ciekawe, tutaj większość tych historii w takich grach to się bierze z instrukcji. Ja przyznam szczerze, że tej instrukcji nie czytałem, ale no nie wierzę, że gra ma jakąś fascynującą historię, aczkolwiek trzeba przyznać, że chyba Marvel wydał jakieś komiksy poprzedzające tą grę, króciutkie jakieś takie broszurki bym to nazwał, nawet nie komiksy, także coś tam było na rzeczy. Pudełko, które widzicie, to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ na początku przez pierwsze lata gry na PlayStation pojawiały się w takich pudełkach. One były tekturowe, były dosyć duże. Tu mam standardowe pudełko, żeby zobaczyć, jak wygląda dla odmiany. Pokazało się około 100 tytułów w tym formacie, między innymi też pierwszy Resident, Mortal Kombat, aczkolwiek te wszystkie tak zwane longboxy nie pojawiały się w Europie. One były tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Pudełko oczywiście nawiązywało do innych gier, w tym wypadku Segi. Sega Saturn miała bardzo podobne pudełka, ale też wcześniej Sega CD miała podobne pudełka. I w środku, co ciekawe, oprócz instrukcji, która jest w dużym formacie, do tego zaraz wrócimy, w dużym formacie, jak widzicie, to nie jest taka kwadratowa instrukcja, czyli taka normalna książeczka, można powiedzieć, gdzie mamy całą tą, chyba nawet historię tutaj opowiedzianą. Mamy te wszystkie postacie, które są. Mamy oczywiście Płytki oczywiście te z PlayStation są czarne od spodu, to jest ciekawostka. I mamy jeszcze gąbkę, to jest ciekawe, gąbka. Większość gier, które kupicie w longboxach, tej gąbki już nie mają, bo ludzie to wyrzucali, bo po co? Do czego służyła ta gąbka? Gąbkę kładło się zazwyczaj na górze, tutaj, i gdy się zamykało, ona sobie tutaj w tym miejscu tkwiła i powodowało to, że płyta nie wypadała z pudełka. Nie słychać, żeby coś się w pudełku tam przewalało, tak? Do tego ona służyła. I ta gąbka, dokładnie w takim samym kolorze, w szarym kolorze, występowała też w Sedze CD. W Sedze Saturn nie wiem, ale wiem, że w Sedze CD właśnie też tą gąbkę tak się właśnie używało. Moim marzeniem jest zebranie tych wszystkich longboxów, których, tak jak powiedziałem, jest około 100. Na razie mam jeden, także jeszcze 99 zostało. Dobra, to był taki krótki sidetrack. Natomiast wracając do Loaded, czy dzisiaj warto w to zagrać? Tylko jeżeli interesujesz się historią gier. Myślę, że jeżeli nie pamiętasz czasów pierwszego PlayStation, bądź pamiętasz je słabo, można się na tej grze sporo zawieść. To jest gra z początków życia PlayStation, gdy jeszcze te gry były mocno takie se, i to jest właśnie takim przykładem takiej gry takiej se, gdzie... Ale też widać, że kiedyś wymagania graczy były mniejsze. Dzisiaj mamy troszkę wyższe wymagania względem tytułów, natomiast wtedy wydaje mi się, że gracze mieli mniejsze wymagania i to się sprawdzało, tak? Dzisiaj może faktycznie już by taki numer nie przeszedł, gdyby ktoś taką grę wydał, aczkolwiek podejrzewam, że na rynku indie takich gier jest od groma, czy tam na komórki. Natomiast chodzi mi o grę taką AAA z górnej półki. Natomiast jeżeli interesujesz się historią gier, warto zapoznać się z Loaded. Jeżeli nie masz co sprawdzać, wystarczy, że zerkniesz na gameplayu. Ten gameplay powie Ci dokładnie wszystko o tej grze, co chcesz wiedzieć. Tu nic więcej nie ma. To jest taka prosta, schematyczna do bólu gra.
które w latach 90. na konsolach o dziwo się sprawdzały. Ok, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.